Karta do pokoju. 5 gwiazdek? Tak, 5 gwiazdeczek, proszę bardzo. Wychodzimy pięknie. 618, proszę pani. O. Całkiem przyzwoity 5-gwiazdkowy hotel, a może 4-gwiazdkowy. Wychodzi, że 4 albo 5, ale to... Jak wygląda... O, wiesz co? W Opolu podobny był hotel. Telewizor, proszę pani. O, widzę, że suszarka do włosów jest, tak jak lubię. Tak, ładnie jest. Proszę się rozgościć. Weź sobie herbatkę. Wypijemy, co by pani jeszcze chciała? A jak ładnie pachnie. Mam taką super masz też. Na śniadanku tak wygląda restauracja. Do tej kamery są takie szarki, No. że tutaj możesz mieć. Możemy usiąść przy tamtym stoliku. Proszę pani, oczywiście trzeba szproteczki. Proszę zjeść. Szproteczki. Ryskie. Tak. Proszę. I śledziki. O, to są śledzie najlepsze. Ja biorę śledzie. To jest moje śniadanie. Ziemniaczki jeszcze. Do tego są ziemniaczki. To jest taki zestaw obiadowy. To się tak je, proszę pani. Do tego jeszcze sałata. I można sobie jeszcze dodać ewentualnie trochę kukurydzy, ja lubię. Bo elegancko. Elegancko. To jest talerz. Tylko ten serek to trzeba było ze śmietaną wymieszać, twaróg. Jak oglądają, to zapraszam na kanał, po co podglądają mnie. Pięknie za oknami, śnieżnie. Ładnie. Dzisiaj do zaoferowania dla Państwa w Rydze mamy tak, zestaw obiadowy, ryba. Tak naprawdę to sobie połączyłam trochę szprotki ze śledziem. Do tego twaróg i ziemniaki. O, ziemniaki. Że tak wygląda. Tak, no, trochę inaczej wygląda, bo ja sobie mało śmietany wzięłam, więc taki suchy bardziej twaróg, ale no może być, myślę. Tutaj mam do zaoferowania sałatkę z groszkiem i sałatka jarzynowa. Próbowałam śledzia, jest bardzo dobry, a teraz szproteczki. Dobre. Całość? Ogonków nie jem, ale ja szprotki jadłam ze 20 lat temu ostatni raz, bo tak nie lubię, że szprotka to jest taka, nie wyciąga się ze środka nic, je się w całości i takie trochę nie jest, nie? Coś takiego, nie wiem. A ty jakieś duże te szprotki masz, ale jest naprawdę rewelacja. Myślałam, że już tego nie zjem, ale ja to zjem wszystko. Serniczek taki łotewski. Jak się nazywa? Bispinemaise. I powiem pani, że to jest serniczek z rodzynkami. To jest serniczek lwowski. Lwowski. I to jest serniczek wiedeński. Czyli tak naprawdę sernik my jemy na całym świecie ten sernik. To nie jest tylko na Łotwie, tylko się inaczej nazywa. No, lwowski jadłam i wiedeński. I podobne są smaki. Tak. Smaki podobne są, tylko ten jest mniej słodki. A jak się nazywa ten sernik?
Bispinę Niech mnie pani już nie sprawdza. Dobrze chyba mówię, co? Tak. Dobrze? Po łotewsku. Kawkę ma pani też? Mam kaweczkę taką pyszną, cappuccinko. Rybcie. Ja rybeczki zjadłam już. Zjadłam Jakie rybki pani śledzika i szproteczki. Szproteczki zjadłam 4 takie małe, albo może 5, bez ogonków. To za mało, trzeba zjeść 15. Tak? Ale to ja śledzi zjadłam, dużo śledzi zjadłam. Nie jadłam nic oprócz śledzi, także i taki serniczek. Także smacznego, przyzwoity. Wschód 9:30. Teraz zobaczymy. No, pokaż na telefonie. Nie. Tak? 9:40. 9:40 jest i jest dopiero wschód. Także pokażę, co jest za oknem. Mamy tutaj, jeszcze tutaj to nie widziałam, dżemik mamy. To jest owsianka i jajka. Miodzik. Chodź pieczywo pokażę, jak jest. Pieczywo, tak, bułeczki były bardzo dobre. A może rogalika? Tak, ale rogaliki, proszę. A jeszcze to ciepłe jest, dlatego jest przykryte, żeby świeżutkie było. To są masełka. Tutaj widzimy chleb litewski, bardzo dobry, bo ja nawet go wczoraj jadłam. Tutaj mamy chlebek biały, też jest bardzo dobry. I chlebek tostowy. Mamy toster nawet. Soczek pani sobie bierze? Tak. Ja sobie też wezmę. A co tu ten czerwony? Zobacz. Sok pomidorowy. A, pomidorowy to nie. Nie chce pani żelaza mieć w sobie? Nie. Nie? To się pomidorowy pije. Tutaj mamy jeszcze. Zapraszam panią. Chciałam pani powiedzieć. Herbatki. Jakie są herbatki? Te herbatki są bardzo dobre, bo one są w pokoju. Wczoraj piłam. Tamte też są dobre, to zielona. Tam miętowa, proszę pani. Rumiankowa. Rumiankowa nawet. A tam jest miętowa. Tak. Zwykła. Piękny widok mamy za oknem. Hotel. Rzeczkę mamy, mostek. Taki wystrój hotelu mamy. Zapraszam na taras. W klapeczkach. Zamknięte. Widok pięknie, Dźwina piękna. Tam, gdzie jest ten wysoki wieżowiec, to już zaczyna Starówka. No może nie po tej stronie, a bardziej tam, gdzie są te szkice takie. A tak. Szpice czy szkice? Szpice. To tam właśnie po drugiej stronie rzeki już jest Starówka. Nie jest tak daleko. No, Bliziusieńko. tutaj przejdziemy przez mostek. Tak, fajnie. 10. A ja na 9 mam specjalny wystrój. Już pokazuję. 9 piętro. Zapraszam. Proszę. O bardzo. kurczę, ścianka celebrycka. Tak, proszę. Zapraszam. Tak wygląda. I tak wygląda wszystko tutaj. Sala konferencyjna. Tutaj sobie mogę usiąść z komputerem. Tak. Pięknie jest. Zapraszam. Widzi pani, jaki tutaj jest widok piękny. Na ten piękny most w Rydze.
To jest ta statua wolności, pomnik wolności. Idziemy sobie fotkę zrobić. Tutaj zaraz po wyjściu ze sklepu. Jakie fajne szproty. Ile kosztuje? 12 euro. A tu zobacz, jakie złote. Pomnik wolności, czyli statua wolności, o, można tak powiedzieć, w Rydze. I dalej idziemy do rynku w tamtą stronę. No w sumie Zobacz, tam rynek jest tam jest. McDonald's. O, pierwszy raz McDonald's w Rydze. Nie było widać, ale jest, bo właśnie wczoraj widziałam, że na mapie gdzieś mi się pokazało, że jest McDonald's. Ale to dziwne, bo my jeszcze nie byłyśmy jeszcze w McDonaldzie. Nie? Już jesteśmy trzeci dzień. No. Statua wolności w Rydze, czyli pomnik odzyskania niepodległości. I trolejbus. Jestem na Ryskim Skrzyżowaniu, Sobór Narodzenia Pańskiego po lewej i flagi po prawej. Idę dalej. Sobór jest ładny, bo już widziałam nie jeden. Ze złotymi kopułami, pięknie się odbija w słońcu. Dzisiaj witamy w centrum Rygi. Idziemy w stronę dworca. A, tam jest. Aha. Katedra, tak? Idziemy w stronę dworca kolejowego trzeci raz, jak tu jesteśmy. I zobaczymy po drodze cyrk stacjonarny. Pierwszy z cyrków chyba na wschodzie, coś takiego. Czy w Europie? No nie wiem dokładnie, bo później tych cyrków było dużo w Europie w sumie. Nawet w Wiedniu, coś tam, no dużo miejsc, ale tutaj jako jedyny, pierwszy. W budynku. Tak, w budynku. Bo takie cyrki są, na przykład, czy Zalewski to taki, on zmienia miejsca, jeździ po świecie, no po nie wiem, po Europie i po Polsce też. A to jest stacjonarny cyrk w budynku. Zobaczymy. On jest zamknięty, ale podejdziemy do budynku, zobaczymy. To też jest taka atrakcja ważna Rygi. Wszystko jest tutaj ważne, prawda? Dworzec. Tutaj widzimy kamienice takie na skrzyżowaniu, no różne takie ryckie, łotewskie, jak to się mówi. I idziemy dalej. Pogoda taka, jak widać, zimno. Minus 25, odczuwalna. Jeszcze mroźny wiatr. I wiatr jest duży właśnie. Musimy się zagrzać. Można tak 10-15 minut i trzeba się wejść zagrzać. Nie da się dłużej chodzić. Widać, na jakim skrzyżowaniu jestem. I widać Pałac Kultury. Widać McDonald's i galeria z napisem Ryga. I przez tą galerię się przychodzi na dworzec kolejowy. Wejdę do galerii i zaraz korytarzem jest przejście na dworzec kolejowy. Także to jest połączenie, tak jak w Warszawie. Złote tarasy i Pałac Kultury. No tutaj jest cyrk stacjonarny. Duży.
O, ciekawa taka sprawa z tym cyrkiem. Że zawsze to są te cyrki takie przenośne, nie? A, Z takich namiotów. tak, namioty. W Berlinie kawę dostałam właśnie w takiej porcelanie, a na Litwie nie było takiej. Kubku. Ale było na zdjęciu, że w takim? Tak, chyba, nie? Dlatego Ale- byliśmy wtedy zdziwione. No właśnie, myślałam, że dostaniemy w papierowym, ale w takim, o jak tam jest na zdjęciu, a tutaj, ale zamawiałam w porcelanie. I mówię, jak tylko w porcelanie nie będzie, to ja tego nie piję. I jeszcze co, zobacz. Kiedyś w Polsce też było, ale kiedy się stało, chcesz? Nie, ja sobie kakao. Kiedy się zdarzyła ta sprawa, co była 3 lata temu, że pozamykali wszystko, to i zlikwidowali takie właśnie cynamony, cukry, nic takiego, żeby ludzie dotykali. Było wszystko Tak, takie, tak. no. Tańcz. O, pan tańczy. Super. Czy fajne. Widzę, że wyluzowani Łotysze. Dzisiaj fajnie dzień się zaczął. Godzina 12 pod dworcem głównym w Rydze. Rada się rozkręca. Impra. Idziemy na pociągi.